zapłacił za to 98 tysięcy funtów. 98? Okay. 98 tysięcy, a dzisiaj jest ona wyceniana na 398 tysięcy. To sąsiad powie, tak? Tak. I kolejny ekstremalnie ważny czynnik to jest jak dobierać w ogóle lokatorów, o czym w ogóle się nie mówi. Cześć, witam Ciebie serdecznie na naszym kanale na YouTubie, gdzie dzielimy się z Tobą wiedzą na temat biznesu, inwestowania, gdzie naszymi wykładowcami są sami eksperci i praktycy, zero teorii. Przede wszystkim how to do it zamiast you can do it, tak? Na wstępie chcę Wam podziękować jeszcze za Wasze komentarze, reakcje, polubienia. Dzięki Wam nasz kanał urósł do rangi największego polskojęzycznego kanału biznesowego tutaj w Wielkiej Brytanii. Więc dzięki temu mamy jeszcze motywację, żeby robić dla Was cały czas jak najwięcej ciekawych odcinków. A dzisiaj będziemy się widzieli z absolwentami naszego wykładowcy Irka z dziedziny tutaj inwestowania na zasadzie rent to rent, czyli tak zwany polski podnajem. Cześć Irek. Witam Cię serdecznie, Dawid. To co, to standardowo, chociaż gospodarze wiedzą, że jesteśmy tutaj, to standardowo zaraz zapukamy, ale zanim zapukamy, to na wstępie chcę Wam jeszcze powiedzieć, czego się dzisiaj dowiecie, więc tak, będą trzy ciekawe na pewno tematy poruszone. Jak przekonać agenta do siebie, bo z tego co wiem, to uzyskali tutaj kontakt do landlorda przez agencję najmu, tak? Czyli też to na pewno wymagało pewnej sztuki tutaj, żeby jednak agencja najmu oddała owieczkę, którą strzyże. Tak, nie jest to proste, natomiast tak jak zobaczymy dzisiaj, da się to zrobić. Da się po prostu zadzwonić do agenta, porozmawiać z nim w taki sposób, aby rzeczywiście ten agent nas mógł skontaktować z landlordem i mieć w efekcie finalnym taki dom. Kolejną rzeczą, jaką potrzebujemy, będzie tutaj jak zrobić tani remont, czyli już nie takie te drogie remonty, o których ja Wam też często pokazuję, gdzie wkopuję się w piwnicę, robię poddasze, robię dobudówki i tam idzie w dziesiątkach tysięcy funtów. Tutaj ten remont będzie wielokrotnie tańszy i dowiemy się też od gospodarzy. No i ostatnią z rzeczy będzie temat poruszony, nasz kochany grzybek, tak? Ja jak jeszcze mieszkałem w Polsce, bardzo lubiałem ten czas, kiedy z rodzicami mogłem iść na grzyby, no ale niekoniecznie takie grzyby chcemy mieć w domu, a w Wielkiej Brytanii, mając tutaj pogodę jaką mamy i wilgotność tego powietrza, te grzyby często się pojawiają, ale my jako tutaj najeźdźcy z centralnej Europy bez problemu sobie z tym radzimy i być może za parę pokoleń lokalni tutaj już Brytyjczycy czegoś się też i od nas nauczą, tak? Jak te grzyby zwalczać. Więc zapukamy. Kto tam? Zapraszamy. Witamy. Witamy. Okej. Państwo przodem. Witamy. Cześć. Cześć. Więc tak, naszymi gospodarzami dzisiaj jest Mariusz i Ilona Zybała. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Na wstępie Wam chcę tylko powiedzieć, że my nie mamy tutaj aktorów, nie są tutaj wyuczone scenariusze. Są to po prostu prawdziwi ludzie z prawdziwymi historiami, którzy mają na tyle dużą odwagę, żeby przedstawić się i opowiedzieć swoją historię. To co, może żeby więcej miejsca, macie spory salon, może do salonu przejdziemy. Zapraszamy. Okej, więc zanim ruszymy tutaj ze wszystkim, może zaczniemy od Waszej historii. Skąd się wzięliście tutaj na naszych słonecznych wyspach? Co Was tutaj przywiało? No i jak się zaczęła w ogóle Wasza przygoda tutaj życia w UK? Więc tak, do Anglii przyjechaliśmy pod koniec 2014 roku z zamiarem zarobienia pieniędzy na nasze wesele. No i kiedy już zarobiliśmy te pieniądze, okazało się, że już mamy naszego syna w drodze. Więc zostaliśmy na dłużej, wesele zorganizowaliśmy, no i jesteśmy tutaj do tej pory. Okej, a jeżeli chodzi o etaty, to jaką pracę zaczęliście? Jak przyjechaliśmy do Anglii, nie znaliśmy języka angielskiego, mieliśmy 19 lat wtedy i jedyną pracą, jaką mogliśmy znaleźć na tamten moment, no to było wysypisko śmieci, na którym musiałem przebierać po prostu różne materiały. Okej. Była to ciężka praca
i jak najszybciej chcieliśmy się stamtąd wydostać. Jak ja kiedyś przyjechałem na magazyn, to poznałem ludzi, którzy pracowali na wysypisku śmieci i powiedzieli, że praca jest rewelacyjna, bo zawsze mogą ciekawe fanty znaleźć, tak? Więc... Byli tam tacy. Tak, byli i na przykład jakie znajdowali fanty, tak? Niektórzy szukali przede wszystkim portfeli. Portfeli, tak? I znajdowały się? Tak, dokładnie. Znajdowali się portfele, tak? Okej, ale jedzenia chyba nie jedli z wysypiska z taśmy, tak? Czy też zdarzały się takie sytuacje? Zdarzały się sneakersy. Był jeden, który otworzył sneakersa na taśmie, ale po nim większość ludzi wyszła, bo nie chciała na to patrzeć. Okej, może jeszcze była dobra data ważności, tak? No ale Był Czechem. przynajmniej pracowaliście na jednym dziale, czy... Nie, na dwóch w ogóle Tak, innych. dwóch różnych. Na Okej. dwóch różnych. Okej, więc no ale praca na pewno bardzo ciekawa. Przy otwartym niebie, czy Nie, raczej... przy zamkniętym. Przy zamkniętym. No ale Okej. pracowaliśmy Bez okien. tam do 2 miesięcy, no i Ilona znalazła pracę w restauracji jako kucharz, a ja znalazłem pracę w fabryce mebli. Okej. No i dzisiaj Ilona pracuje tam do tej pory, jest szefem kuchni, a ja zacząłem pracować w swoim zawodzie kilka lat temu i pracuję jako spawacz, fabrykator. Okej. Nawiązując do tej pracy, słuchajcie, żadna praca nie hańbi. Można się przybijać, kto miał gorszą pracę na początku. Ja na przykład pracowałem na starcie, to mieliśmy chłodnie. Chłodnie, gdzie było od 0 do 3 stopni. Było tak zimno, że moja żona zakładała ileś par rękawiczek, a i takiej od zimna po jakimś czasie zaczynały ręce puchnąć, tak? Bo codziennie robiliśmy dużo nadgodzin, po kilkanaście godzin dziennie, żeby po prostu odłożyć też na wesele, później na jakieś kolejne wydatki, później jakąś ziemię kupiliśmy w Polsce. Wymyśliłem sobie, że będę robił własne borówki. No i to tak to się kręciło, aż zaczęliśmy inwestować w nieruchomości 2 lata później od przyjazdu. No i na szczęście szybko się zwolniliśmy z tego etatu. Właśnie dzięki tym naszym domkom, które dają tutaj ten dochód pasywny, o ile o nie dbamy przede wszystkim. Gdzie jesteśmy i dlaczego akurat w tym miejscu? Jesteśmy w Leeds, w 3. największym mieście Wielkiej Brytanii. To jest dzielnica studencka. Jest w artykule 4, bardzo blisko centrum miasta. Tutaj mieszkają w okolicy sami studenci, bo w tym mieście jest 65 000 studentów. Więc tutaj popyt jest spory na nich wszystkich. Okej, 3. największy, czy tu chodzi z aglomeracją, czy miasto samo w sobie? Jako samo miasto w sobie, oficjalnie miasto. Tak? Jest Tak. już większy nawet niż Manchester i... Tak, o 200 000 blisko. O, okej. Dosyć sporo. Ja wiem, że czasem patrzę na te statystyki, nawet widziałem kiedyś na jednych statystykach, że Sheffield był 3, ale to też tam w którymś roku. Zależy jak oni to liczą, ale aglomeracja miejska na pewno Manchesteru jest większa o 500 000 ludzi niż Leeds, ale okej. Leeds oficjalnie jako samo miasto w sobie jest większe o 200 000 ludzi niż Manchester. Zresztą z tego co ja słyszałem, to Leeds jest jeszcze takim drugim miastem finansowym zaraz chyba po Londynie, tak? To też dokładnie. słyszałem, tak, że tutaj finansjera mocno działa i też dosyć mocno studenci, tak? Tak, tak. Na przykład w moim zawodzie jako spawacz nie ma tu tyle pracy jak na przykład w Sheffield, gdzie jest powiedzmy miasto stali nazywane. Tak. I tam na przykład spawacze mają większe stawki, bo jest większa konkurencja między firmami. No tutaj co innego jest O. mocniejszą siłą. Okej, nie wiedziałem tego. Ale za to masz bardzo dużo studentów. Ile tutaj będzie w okolicy potencjalnych studentów mieszkających tu w Leeds? 65 000 studentów. 65 000. 65 000 studentów, jest to no, mnóstwo ich. Mhm. Czy to jest przypadkiem strefa Article 4? Tak, to jest artykuł 4, a ta nieruchomość jest licencjowana. Więc już nie musiałeś przechodzić przez batalię zdobywania tej licencji. Dokładnie. Dlaczego, słuchajcie, mówię o artykule 4? To są tylko wyjątkowe strefy. Nie w każdym mieście, to trzeba sprawdzić sobie z lokalnym kancelem. I wiele osób po prostu unika ognia tych stref, bo trzeba po prostu przejść przez pełen planning, bez względu na to, czy robicie duże czy małe HMO. Wymagane jest pozwolenie wtedy z kancelu, już nie sama licencja. Różnica jest taka, że jak nie ma artykułu 4, to po prostu ubiegacie się o licencję i musicie mieć wszystko tak, jak jest według przepisów. A z artykułem 4 trzeba dostać ogólnie zgodę, czy miasto się zgadza na to. I na to są sposoby, trzeba po prostu wiedzieć, na co sprawdzać, jak reagować. Ja batalie takie wygrywałem, bardzo męczące, najbardziej męczące, jeżeli chodzi o sąsiadów. Piszą petycje, skargi, niektórzy są tacy zawzięci, że po prostu nawet idą do jakiegoś kancelora i trzeba z tym walczyć albo się odwoływać. Czasem są męki i tutaj taka lekcja dla Was, taki tip ekstra, żeby po prostu zanim zaczniecie to robić, wziąć porządne zdjęcia, przedstawić się, wzbudzić zaufanie u sąsiadów, opowiedzieć, co się chce zrobić, przyjść z winem, z czekoladkami
i zdobyć to zaufanie. Tak, i już na pewno większość wtedy po prostu odpuści. Jak dacie im do zrozumienia, że to nie będzie jakaś dziupla, gdzie będą, nie wiem, kradzione auta i narkotyki, tylko to będą normalni, porządni ludzie mieszkać i wy się tym osobiście będziecie zajmować, tak? Aczkolwiek ja myślę, że tutaj przy rent to rent jest o tyle prościej, że wystarczy znaleźć landlorda, który ma licencję, tak jak to wy zrobiliście w waszym przypadku. Prawda? dokładnie. Więc ta cała Tak. batalia wtedy po prostu jest po stronie landlorda, najczęściej on już to przeszedł, ma licencję, przychodzimy, jest zdecydowanie prościej. Dokładnie. W dodatku tutaj żadnych sąsiadów nie ma jako rodziny, tylko tu mieszkają sami studenci dookoła, z jednej strony, jak i z drugiej strony, więc... To co, to może pozwiedzamy i po Dokładnie. drodze będziemy Zobaczcie, zobaczcie. Chodź, Rynku. opowiadać, tak? Więc tak, takie zawsze jest pytanie. Może najpierw przedstawię, tak? To tu mamy tak, wspólną łazienkę Tak. i Jeden pokój na parterze i łazienka obok. ile dom ma pokojów? 6 pokoi, 3 łazienki. 6 pokoi, 3 łazienki. Okej. Ja bym już jak robił to po naszemu, też bym zrobił tak, żeby każdy pokój z łazienką, bo to jest zawsze... Dokładnie. Jest większy kąt. tak, no ale to jest większy koszt, jakby nie patrzeć, tak? Fajny standard, zobaczymy kuchnię. No i tak myślę, że przy 6 pokojach, 3 łazienkach to Dom, komfort jest bardzo, bardzo dobry. tak naprawdę dopiero jesteśmy w trakcie remontu, kończyliśmy go 2 dni temu, teraz jesteśmy na etapie czyszczenia i poprawek, więc jeszcze nie ma homestagingu. Na pewno ten dom będzie wyglądał lepiej, kiedy już zrobimy profesjonalną sesję zdjęciową. Jakie poniosłeś koszta tutaj? Bardzo niewielkie. Wydałem tak naprawdę 1700 funtów do tej pory, choć włożyliśmy w tą dużo czasu i naszej ciężkiej pracy, bo tak naprawdę gdyby nie mój przyjaciel, który ma doświadczenie w wykończeniówce, ciężko by mi było to podołać. Jak ma na imię? Proszę? Jak ma na imię? Kuba. Kuba. O, ty kolejny Kuba. To pozdrawiamy Cię, Kuba. Tak, dokładnie. No i Kuba mi w tym wszystkim pomógł, poświęcił swój czas z rodziną i razem daliśmy radę, choć myślę, że przy następnym domu po prostu zaangażuję więcej osób, żeby to szło szybciej, ponieważ każdy tydzień bez wynajętych tenantów, no to też jest spora A strata. jak dużo czasu Wam zajął ten dom? W tej chwili mam klucze od 3 tygodni i 2 dni. Planuję, że ostatni tydzień, następny tydzień będzie ostatnim. 4 tygodnie chcemy się zamknąć, no ale następny dom chcemy robić skuteczniej i szybciej po prostu. Porównując tak do lokalnych cen, jak przewidujesz, jakie będziesz miał zyski na tej nieruchomości? Więc tak, w domu obok, w którym mieszkają studentki, dom jest po prostu bez remontu i one wynajmują tam pokoje po 90 funtów plus 15 funtów do tego za rachunki. Jeszcze płacą. Tak, więc gdybym ja miał wynajmować po tej samej cenie co oni, już bym miał 500 funtów gwarantowane dla siebie zysku przy pełnym obłożeniu, ale oczywiście, że standard jest wyższy i one też to potwierdziły, bo widziały to mieszkanie. Myślę, że spokojnie będą zarobić między 800 a 950 funtów z tego. Na czysto, tak? Tak, przy pełnym obłożeniu. Czy już po odprowadzeniu również opłaty dla landlorda? Tak. A ta jest w jakiej wysokości? 1850 funtów. Okej, czyli to musisz do landlorda. Jakby nie patrzeć, też jest, słuchajcie, ryzyko. To też trzeba robić z głową, bo no, trzeba zainwestować w taką nieruchomość w przypadku rent to rent, gdzie jesteś pewien, że jednak to się będzie wynajmowało, tak? No tu jest właśnie ta lokalizacja, że jest mocno studencka okolica, Tak, jest blisko do centrum, tak? Do centrum, do uniwersytetu, są tu lokalne sklepy, czy różne takeawaye, fryzjerzy obok. Dosłownie A ty 5 sprawdzałeś, minut. ile jest zarejestrowanych nieruchomości HMO w Leeds? Tak, sprawdzałem. W Leeds legalnych HMO jest około 3000, z tego połowa, prawie 1500 jest na właśnie tym postkodzie, tutaj na Headingley Lane. Okej. No i to jest, słuchajcie, odpowiedź dla Was, jak ktoś mówi, no, że jaka jest szansa moja zacząć inwestować w nieruchomości, skoro jest tyle nieruchomości HMO, czy tam tyle nieruchomości na wynajem. Wielkie pytanie jest 2,6 miliona landlordów i jest bardzo prosta strategia, po prostu trzeba robić to lepiej niż oni. Dokładnie. Po prostu wielu osobom się nie chce, tak? Tak jak Wy znacie, każdy ma takiego znajomego, któremu się nic nie chce, idzie do pracy, bo musi. Jak tylko kończy pracę, to jest po prostu sofa, piwo i telewizja. Tak samo, słuchajcie, no są tutaj landlordzi, którym się zwyczajnie nie chce, tak? Robili to nie tak jak trzeba, byli chciwi, tacy są najlepsi, dla nas najlepsi jako konkurencja. Mają domy w słabym standardzie i wystarczy zrobić ładny dom, ładne zdjęcia, dobrze to reklamować, jak najwięcej różnego rodzaju portali społecznościowych i już po prostu konkurencja się wykrusza, a my się wbijamy w rynek, tak? Z naszą polską jakością wchodzimy tu jak w masło. Tak jest, tak jest. To co, idziemy dalej, tak? Proszę. Lodówki? Lodówki będą raczej... Dwie lodówki na... okej.
Już też były, tak? Tak, one były, ale myślimy o tym, czy po prostu coś z nimi zrobić, czy je wymienić, bo po prostu były pobijane przez poprzednich tenantów i nie wiemy, czy... A czy nie myślicie może wtedy, żeby na przykład dać więcej małych lodóweczek i każdy z nich ma swoją małą lodówkę? My tak właśnie Widziałem stosujemy. u Ciebie na jednym filmiku, miałeś postawiane jedna obok Tak, drugiej. to jest fajne, wtedy nie ma sytuacji, że ktoś otwiera lodówkę, bierze jajka i dostajesz telefon od kogoś innego, gdzie są moje jajka, nie? I dzwoni do was taki facet i się pyta na przykład do nas do biura i tam odbierają chłopacy i się pyta, ej, gdzie są moje jajka? No i mówią, no poszukaj, może znajdziesz, tak? Dokładnie. Bo morsowanie jest ostatnio popularne, nie wiem czy to z tym związane. No ale ponoć takie lodówki, jak są rozdzielone, to mocno pomagają. A jeśli mówisz, że lepiej ustawić mniejsze lodówki, czyli lodówkę dla każdego tenanta osobno, Tak, czyli po tak. prostu 6 lodóweczek. 6 no. małych lodóweczek. Tylko w tym wypadku na tubie zmieścił ze 4, Tam ewentualnie... może 2 pod oknem. I 2 pod okiem załóżmy, tak. Na przykład. To jest zawsze jakaś opcja, to nie jest coś, co jest wymagane, tak? Ale im więcej lodówek, tym mniej konfliktów. Bo są po Mniej prostu sporów. są takie miejsca, które generują konflikty. To może jak puścimy Państwo pierwsze. Miejsca, które generują konflikty. I to jest na przykład jak jest za mało łazienek, czy na przykład za mało lodówek, tak? No tutaj pokoje nie są en suite, ale myślę, że 3 łazienki na 6 pokoi to jest To jest zupełnie nieźle. wystarczy, to jest idealnie, bo to jest jedna łazienka na Na 2 osoby. To jest idealne, zawsze będzie jakaś łazienka wolna, tak? Nawet jak ktoś będzie okupował, to jest bardzo ciężko, żeby były akurat 3 w jednym czasie okupowane, tak, więc to jest dobry wariant. Ogólnie rzecz biorąc, jak chodzę po tej nieruchomości, to ona jest naprawdę w fajnym standardzie, tak? Więc wy już i tak dostaliście to w dobrym standardzie, no ale widać kto tutaj w ogóle tym zarządzał, tak? Bo chyba od tej osoby zdobyliście kontakt do landlorda. Tak, od agenta. I jak tutaj może o tych negocjacjach, tak? Więc... Cofnijmy się Przejdziemy dalej. dalej. Może do tego pokoju? Ten jest największy, słuchaj. Więc tak, Puśćmy Jakuba pod okno, żeby było nas widać, żeby nie było pod światło. odwiedziłem agencję, która znajduje się tu na Heading Lane i ona ogólnie ma 2500 pokoi jakby w swoim portfolio. Porozmawiałem tam z agentem, że szukam domu całego i chcę go podnająć i zapewnić im gwarantowany czynsz jako agencji. On powiedział, że ma kilka takich nieruchomości i że może mnie na nie po prostu zawieźć, tylko zaczął po prostu mnie wypytywać, co ja wiem na ten temat, czy mam doświadczenie, czy nie. I powiedziałem wprost, że doświadczenia nie mam, ale zacząłem mu opowiadać o całej wiedzy, którą zdobyłem przez ostatnie lata interesowania się nieruchomościami. Myślę, że zaczął po prostu pomału mi ufać, bo słyszał, że wiem, o czym mówię i po prostu pokazał mi jedną nieruchomość, potem zabrał mnie na drugą. Ale to wiedzę skąd miałeś? Przecież w agencji najmu nie pracowałeś. No nie, ale chodziłem na spotkania z biuro, które organizowałeś, byłem na kilku w Sheffield, no i ogólnie w internecie, nie? Byłem też na szkoleniach przede wszystkim, no i to szkolenie dało mi najwięcej wiedzy u Irka. Okej. Internet nigdy nie jest tym samym, bo jakby nie patrzeć, na miejscu jest zawsze jakieś ćwiczenia praktyczne, trochę jest inna wiedza, dokładnie, inne nie? doświadczenie. Też, Ale nie? czy w internecie dowiesz się ogólnie wszystkiego, ale dalej nie wiesz, jak to zrobić. Idziesz na szkolenie i wiesz po prostu o tych szczegółach, które są niezbędne od tego, żeby to zacząć i skończyć. To ile minęło Ci teraz czasu od warsztatów? 5 miesięcy. To i tak nie jest źle, no bo jakby nie patrzeć, to był sam środek tutaj lockdownów i Dokładnie. całej tej covidowego szaleństwa, tak? Na początku szukałem po prostu zwykłych bajtuletów, żeby przekształcić je na HMO, ale zauważyłem po prostu, że landlordzi czy właściciele, którzy nawet rozważali ten temat, dla nich rent to rent był czymś nowym i więc oni po prostu w tych trudnych czasach niepewnych woleli iść do agencji. Pomimo, że ja im oferowałem, ja im dawałem lepsze oferty i wyglądało to dla nich fajnie, to mimo wszystko szli w to bezpieczne, stare, sprawdzone. To wszystko zależy od ludzi, na których trafisz, tak? No bo tak jak Irek też pokazywał, miał innych absolwentów i brali zwykłe też bajtulety, które przerabiali na pokoje i też im to świetnie poszło. No i co, kończąc historię, podsumowując, agent się dał przekonać, tak? Tak, agent się dał przekonać, umówił mnie z tym landlordem, no i po prostu ustaliliśmy fee między nami, jak sourcingowe i... Mariusz, jak myślisz, co spowodowało, że ten agent w ogóle przekonał się do Ciebie i umówił Cię z tym landlordem? Myślę, że informacje, które mu po prostu mówiłem na temat nieruchomości, na temat tego, co chcę zrobić, jak chcę to zrobić, jakby pozwoliły mu zaufać, że wiem co chcę zrobić i się na tym znam, powiedzmy. O tak. Czyli ja zawsze twierdzę jedną rzecz, że właśnie jak rozmawiasz, czy rozmawiasz z agentem, czy rozmawiasz z landlordem,
Bardzo istotną kwestią jest i taką odpowiedzią na pytanie, które często jest właśnie w głowie czy agenta, czy landlorda, co ty w ogóle wiesz na ten temat, tak? Czy Dokładnie. ja oddam tą nieruchomość, podpiszę z tobą umowę i główne pytanie, czy ty sobie poradzisz, czy ty wiesz, co robisz. I teraz jeżeli potrafisz o tym powiedzieć, potrafisz go przekonać, że jesteś przygotowany, to jest wielce prawdopodobne, że podpiszesz kontrakt. Wiedza jest tu kluczowa, powiem Ci, i myślę, że jeśli ktoś zrozumie, że Ty wiesz na ten temat dużo, to jest to ważniejsze od doświadczenia, które masz. Dokładnie. Dokładnie, bo ja obserwuję ludzi, którzy zajmują się nieruchomościami wiele lat i sam nieraz się dziwię, bo często jest tak, jak też ja zaczynałem, nie miałem doświadczenia, a pewne rzeczy robiliśmy lepiej niż osoba, która miała 5, 10, 15 domów. Tak? Więc to jest bardzo istotne. Wiedza na pewno jest tu. Ja jak zaczynałem w inwestowaniu, to ja wynajmowałem od landlordki i ona miała już 9 nieruchomości. Jak ja się wyprowadzałem, to się wyprowadzałem na numer 6 albo na numer 7, domek, który kupiłem. I ona była w szoku, że jak ja to zrobiłem, że ja mam już tyle tych nieruchomości, a nie znała takich podstawowych zagadnień, jak na przykład remortgage, że możesz zrobić, no widzisz, ty oglądasz nas na YouTubie i duże oczy robisz, ona nas na YouTubie nie ogląda, bo mówimy po polsku. I po prostu robiła duże oczy, że jak, ale o co w tym chodzi, tak? No i śmiesznie było też to, że ten standard był nieco inny. My mieszkaliśmy akurat w domku nowo wybudowanym, więc tamten był ok. Ale w inne nieruchomości, jakie ona posiadała, no to na takiej zasadzie, że jak ja kupowałem dom do remontu, to ja wystawiałem wszystkie meble i oszczędzałem na skipie, bo ona te meble zabierała. No. Ja sobie później jeszcze na etacie byłem wtedy, dorabiałem sobie, że polecałem ją na przykład osobom zdesperowanym, które naprawdę potrzebują gdzie mieszkać. Ja mówiłem, że to nie jest moja nieruchomość, ja za nią nie odpowiadam, bardzo potrzebujesz, proszę bardzo. I mi było po prostu ja już przestałem chodzić i pokazywać, to mi było wstyd, jak ja przychodziłem i te meble, które ja wyrzucałem, nie do pary, gdzieś tam było w jakichś dzieciach poszarpane, gdzieś tam coś połamane, podrapane, porysowane i to wszystko tak nie do pary jeszcze i ja mówię, o nie. A najlepszym w ogóle szokiem dla mnie był, jak widziałem materace. Te materace przeżyły już chyba wojny, wszystkie kolory tęczy miały. Ja mówię, i wchodzisz z człowiekiem i ten człowiek patrzy i nie ma nic, jest goły materac. I on ma po prostu wszystkie kolory. Nie wiem, od czego te kolory się wzięły, Zdjęcia już nastały. ale po prostu, słuchajcie, no to nie była ładna, piękna tęcza, tylko to po prostu był taki nieład. Domyślamy się, jak mogło to wyglądać. I teraz sobie wyobraź, że ty na czymś takim będziesz spał, tak? Nie wiesz, czy nie dostaniesz jakiś pcheł, wszy, czy czegokolwiek innego, obrzydliwe po prostu. No ale ludzie, no jak nie mieli gdzie mieszkać, to niestety zdesperowani tak. No i często też było tak, że ja tych ludzi rozsyłałem po tych różnych landlordach i to byli tacy, jakby nie patrzeć, trochę dla mnie też rezerwowi. Jak mi się tego coś zwalniało, wrzucałem ogłoszenie, oni już widzieli kontakt i przychodzili do mnie. No ja nie mogę nikomu zabronić, tak, że nie, bo ty już mieszkasz u innego, to ja cię nie wezmę. No, to jest wolny rynek, tak, więc najlepsze było to, że jak już przyszli stamtąd, to po prostu z pocałowaniem, aż pocałowali klamkę. Ze szczęścia już nie mogli uwierzyć, że mogłem mieszkać w normalnym, czystym domu i to było dobre, bardzo dobre dla imigrantów, którzy przyjeżdżali pierwszy raz do Wielkiej Brytanii i mieli zderzenie ze współczesną tutaj rzeczywistością, standardem. Jak mieszkali w takim miejscu i szli do mnie, to byli najlepszymi lokatorami, wdzięcznymi, że jest zawsze ciepło, nie ma grzyba, jest czysto, są lodówki, jest internet i tak dalej. Rzeczy, które nam się tu wydają bardzo podstawowe, tak? A tam nie do końca te rzeczy były, tak? Potrafili potem docenić tą jakość i to, co im dałeś. Będąc na pokoju, nawet własny internet tam musieli mieć, tak? To jest tak, wczoraj oglądaliśmy jedną nieruchomość, notabene w Bristolu i też tam jeszcze była taka grupa tenantów, zaczniemy rozmawiać z landlordem i wiesz, jak wchodzisz do tego domu, to właśnie jest to, o czym ty, Dawid, mówisz, jest po prostu byle jakość, tak? Więc nie musisz ludzi pytać, dlaczego się wyprowadzają. Wiadomo, jeżeli teraz ktoś się obawia, tak, czy ja znajdę chętnego na pokoje i tak dalej, to ja widzę jedną rzecz, że jeżeli zrobisz dobrą jakość, to znajdziesz, bo nawet jeżeli ktoś dzisiaj myśli o jakiejś zmianie i widzi po prostu u konkurencji, że ma coś lepszego, to on przyjdzie, nie ma żadnego problemu. To co, zobaczymy resztę nieruchomości? Tak, zapraszamy. Tu rozumiem jest najmniejszy To pokój jest najmniejszy pokój ze wszystkich. i tak jest dosyć spory. Nie wiem, czy pamiętasz, ile metrów ma? Nie pamiętam. No na pewno ma powyżej 8 to ma bez problemu. Wydaje mi się, że nawet do 9 metrów, ponad 9 metrów będzie miał. A reszta, wszystkie pokoje inne są większe po prostu od tego. I tu jest jeszcze następny, tak? Tak. Okej. Kolory już były tak pomalowane, czy sam? Nie, to wszystko było w Magnolii. Okej. Wszystko w Magnolia, Silk, połyskowa, no ciężko było to pokryć w ogóle kolorami. Na 2, na 3 razy niekiedy malowaliśmy.
No, były popękane ściany, dużo tutaj było plasterowania. Nawiązując do wiedzy, słuchajcie, my przede wszystkim stawiamy na how to do it i nikt nie sprzedaje tutaj jakichś bananowych opowieści i jakichś tęczowych historii. Często mi wyskakują YouTube na reklamy na YouTubie. YouTube zawsze nam podsyła to, czym się interesujemy i często mi wyskakują jakieś właśnie tutaj propozycje brytyjskich warsztatów, jak taki jeden gość mi wyskakuje i mówi, że nauczę Cię inwestować bez Twoich pieniędzy i nazywa to tak fajnie OPM, Other People Money. Wszystko jest pięknie, fajnie, tylko ja od razu Wam powiem, jak wierzycie w takie bajki, to daleko w nieruchomościach nie zajdziecie. Ja to robię osobiście, ale żeby takie rzeczy robić, trzeba zdobyć doświadczenie, zbudować historię, zbudować Markę osobistą. i jeszcze do tego portfolio nieruchomości, a nie, że po prostu ktoś przyjdzie z ulicy, nic nie wie, nic nie umie, nic nie zrobił i po prostu tutaj w Wielkiej Brytanii sprzedaje się ludziom takie marzenia, zapłać 20 000 funtów, 30 000 funtów i dostaniesz tutaj złoty sekret, jak możesz inwestować. Wszystko powiedzą prawnie, tak? Takie dokumenty, to trzeba mieć zawarte, tylko fajnie, no ale rzeczywistość jest taka, że nikt takiej osobie tych pieniędzy nie powierzy, tak? Więc ja też zachęcam do tego, żebyście budowali, rozwijali swoje tutaj portfolia, w przyszłości korzystali z inwestorów. My robimy nasze konferencje i masa ludzi tak naprawdę na tych konferencjach ze sobą współpracuje. Tak się też z Irkiem poznaliśmy. Dokładnie tak, tak. Pierwszy raz widzieliśmy się w Bristolu na właśnie spotkaniu Asbiro. Pamiętam jeszcze, tam była grupa chyba raptem może kilkunastu osób. Ja wtedy widziałem Dawida, który występował, miał właśnie prezentację na temat inwestowania w nieruchomości. To były Twoje początki. No i tak też się zaczęła nasza przygoda, tak? Ja też chciałem się odnieść do tego, o czym Ty właśnie wspomniałeś, o wielu właśnie propozycjach szkoleń. Ja też spotykam u siebie ludzi, którzy kończą tego typu szkolenia. Mają wiedzę dotyczącą właśnie, no tak, jest taka strategia, można ją tak i tak robić, ale brakuje tych elementów, brakuje takich praktycznych szczegółów, i co ważne, jak to robić dzisiaj. Nie jak to robiliśmy 2-3 lata temu, tylko jak to dzisiaj robić. Czyli ja odbywam spotkania, oglądam nieruchomości, negocjuję z landlordami i dzisiaj wiem, jak się z nimi rozmawia w danej sytuacji, a nie jak to było kilka lat temu. I kolejny ekstremalnie ważny czynnik to jest, jak dobierać w ogóle lokatorów, o czym w ogóle się nie mówi na takich warsztatach, bo jest poprawność polityczna. Nie mówi się na przykład o tym, że no sprawdź, zapytaj, czy ma nałogi, czy nie wiem, czy bierze narkotyki, czy jest alkoholikiem, czy ma pracę, czy jest na socjalu. Jakby nie patrzeć, no wiem, w dzisiejszych czasach się ludzi nie ocenia, ale są też statystyki i jest ryzyko i prawdopodobieństwo, tak? Więc jest duże prawdopodobieństwo, że jak będziesz brał bezdomnych na dom, że jednak nie będą Ci płacić za to i będą tylko robić wszystko, żeby wziąć po prostu kolejną działkę czy coś innego, tak? Więc tego nie uczą w ogóle, a potem słyszymy historię, jak Anglicy wrzucają filmy na YouTube'a, też taką znam, gdzie byli u takiego słynnego tutaj mistrza i jeszcze zrobił ten mistrz z nim film, jak zrobi z niego sukces landlord. Wszystko fajnie, tylko on sam powiedział potem, no tylko nikt mi nie powiedział, jak dobierać tych lokatorów, tak? I on dobrał lokatorów i miał w domu prostytutkę i kryminalistę, no i po prostu roznieśli mu tą chatę, tak? No i plus jakieś tam inne dodatkowe osoby, więc to jest też bardzo ważne, jak dobierać tych lokatorów, jak taką nieruchomość utrzymywać, to nie jest tak. Kolejny fajny tip. Jak ja zaczynałem, naprawdę poznałem też różnego rodzaju pseudoguru, którzy dzisiaj posprzedawali wszystkie swoje nieruchomości. Dlaczego posprzedawali? Zachłysnęli się tym, nakupowali nieruchomości, wyremontowali, wszystko fajnie, oddali w agencję, ale nie rozumieją jednej rzeczy, że pańskie oko konia tuczy, to nie jest, że raz zrobisz i zapomnisz, to trzeba pilnować, sprawdzać, zmieniać. Agencja załóżmy się zepsuła, zmieniasz agencję, bądź sam to prowadzisz, sprawdzać standard domu, sprawdzać, kogo wpuszczają do tego domu. My, będąc w Wielkiej Brytanii, mamy prawo, w szczególności w HMO, do części wspólnych wchodzić kiedy chcemy. Nie trzeba nikomu tutaj zgłaszać. I śmiesznie jest, jak na przykład jakiś lokator powie, ej, ale nic mi nie powiedziałeś, że do domu przyjdziesz. Prawo mówi jasno. Do części wspólnych nikogo nie trzeba powiadamiać. Co innego, jak wchodzimy komuś do pokoju, to musi być notice. Inaczej jest z domem na wynajem cały dom. Wtedy też jak chcemy sprawdzić, jak wynajmujemy cały dom, to musimy też dać notice, tak? Więc to po prostu trzeba jednak raz na jakiś czas
przynajmniej chociaż raz na miesiąc zobaczyć, czy wszystko jest ok, czy nie dzieje się problem na przykład w podwórku, w kuchni i to od razu widać, jak został wprowadzony nowy lokator, że nie stosuje się na przykład do zasad mieszkania w takiej nieruchomości i robi się bałagan, robi się pełna gratów kuchnia, niewystawione kosze, bo każdy odpowiada za siebie, była jego kolej, nie wystawił, kosze już są przepełnione, drugi już nie wystawi, bo jest kosz przepełniony, śmieciarka tego nie weźmie i po prostu robi się efekt domino. Pojawiają się szczury i nagle się okazuje, że jeden człowiek potrafi, jeden tenant, a mamy na przykład 6 pokojów, potrafi niszczyć całą nieruchomość, tak? I trzeba reagować, dziękuję, do widzenia, tu jest notice, nie potrafisz się dostosować do wspólnego życia, musisz się wyprowadzić, tak? Więc trzeba po prostu o to dbać przede wszystkim. Okej, tyle tutaj, już trochę tutaj pogadaliśmy. Na sam koniec, plany na przyszłość. Plany na przyszłość, więc chcemy budować portfolio naszego rentu. Później kupimy nasz rezydencki pierwszy dom. Później planujemy odejść z etatu i budować, kupować już domy HMO jakby za pieniądze z tego biznesu. A powiedz mi coś o tej nieruchomości. Ile ona była warta, jak ten landlord ją kupował, ile to jest dzisiaj warte? W 1996, kiedy kupił ją ten landlord, zapłacił za to 98 tysięcy funtów. 98? Okay. 98 tysięcy, a dzisiaj jest ona wyceniana na 398 tysięcy. Przed moim remontem. Okej, 23 lata później. Okay. 4 razy więcej. I no co, no może być tak, że będzie, ja powiem, jeszcze gorzej. Czemu gorzej, tak? Bo ja, chociaż mam portfolio, cały czas kupuję. Z jednej strony te ceny mi rosną, no ale ja cały czas kupuję, tak? I jeszcze nie zrobiłem stop, że okej, tyle mi starcza i się teraz tylko cieszę, że rosną ceny. Będzie tylko gorzej, dlaczego? Bo słuchajcie, drukują pieniądze na potęgę, jest inflacja, pieniądz traci wartość nabywczą i będą droższe materiały, droższe życie, droższe nieruchomości, więc liczymy na to tak naprawdę, że może jednak będzie to tąpnięcie, będzie spadek cen i będzie można wbić się przynajmniej na rok, dwa i nakupować jak najwięcej, wtedy jak z wózkiem w supermarkecie. Trzeba brać tych nieruchomości jak najwięcej, bo mogą szybko znowu odbić cenami, tak? To jest tak jak wtedy, jak w promocjach w Biedronce, tak? Ci, co robią to dobrze, będą wykupywać tych, którzy robią to słabo. No bo otóż właśnie, też tak to wygląda. Ale na tę chwilę państwo rozdaje pieniądze na prawo, na lewo, daje bouncy back loany, daje furlough, więc jak te pomocy się skończą, no to wtedy może rzeczywiście być lawina sprzedaży nieruchomości, bo ludzie zaczną tracić pracę, ludzie zaczną tracić biznesy, no i będą wyprzedawać swoje majątki. Tak to działa od zarania dziejów. Ja nie twierdzę, że się cieszę, że tutaj jest ludzkiego nieszczęścia, ale niestety szkoły nas uczą tak, że nas niewiele uczą. Nikt nas nie uczy o finansach, nikt nas nie uczy o historii takiej przydatnej, że zobaczcie, myślcie o przyszłości, bo te rzeczy dzieją się cyklicznie, co x lat, 8 lat, 10, 15, powtarzają się, więc społeczeństwo nie jest przygotowane i się zawsze zderza z tymi kryzysami jak auto ze ścianą. Ja myślę, że tutaj ciekawym przykładem jesteście Wy, tak? Czyli pierwsza decyzja związana najpierw z inwestowaniem, najpierw rent to rent, dopiero residential i później dalej, tak? Często jest odwrotnie, tak? Ludzie zaczynają od kupowania. Ja tak ostatnio właśnie tak na marginesie wrzucę jedną rzecz. Jeżdżąc samochodem słucham radia i w radiu są różnego rodzaju konkursy, tak? Make me a winner i tym podobne. I często jest tak, że jak ktoś wygra albo miałby wygrać, czyli co zrobisz, jak wygrasz 1 000 000 funtów i najczęściej spłacę mortgage, tak? Kupię sobie dom, pojadę na wakacje, pomogę dzieciom, pomogę rodzicom, tak, wszystko fajnie, ale tam nie ma, rzadko się spotykam z czymś takim, że ktoś powie, wiesz, pierwsze co zrobię, pomyślę o tym, żeby zainwestować te pieniądze i zarabiać. Najczęściej w ogóle nie ma. Ludzie, którzy wygrywają w loteriach, często są biedniejsi później niż wcześniej przed wygraną. Niestety, bo nie są nauczeni. To nie znaczy, że oni są głupi, to po prostu nie są nauczeni nic o finansach, tak? Tak, bo to są bardzo inteligentni ludzie, przecież często znamy tych ludzi. No ja poznaję osobiście, mam nadzieję, że tu się nikt nie obrazi, tak? Ja poznaję osobiście, wyobraź sobie, potrafię poznać malarza i on mi mówi, że no ma na przykład na koncie 180 000 funtów, tak? No gdzieś kiedyś zarobił, coś potem kupił, gdzieś jakąś ziemię, potem ją sprzedał z zyskiem, potem coś innego gdzieś kupił, czy to kupił w Polsce, czy w Anglii i tak mu się to po prostu po paru latach skumulowało, a w innym wypadku poznaję menadżera, który pracuje dla potężnej korporacji tutaj w Wielkiej Brytanii, zarabia potężne pieniądze
i nie ma dosłownie nic, nie ma grosza. Bo wydaje też potężny. I jedną kiedyś jak ze Sławkiem Muturi rozmawiałem, fajną historię przytoczył. Właśnie miał identyczną dwie historie. Nauczyciel w Polsce, który dostał 2 domy w spadku po dziadkach, wynajmował je, czy tam 2 mieszkania. Wynajmował je, zarabiał na czysto, one były bez kredytów, tam zarabiał tam z 2,5 tysiąca złotych na czysto w tamtych czasach. I był człowiek, który był dyrektorem w potężnej firmie w Warszawie, zarabiał kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. I on nie miał po prostu na wkład własny, żeby kupić jakiekolwiek mieszkanko. I on rozmawia z nim, no ale jak, no zarabia przecież tak dużo pieniędzy, no to dlaczego nie masz, żeby kupić sobie takie mieszkanko jak ten nauczyciel? No bo my mamy tak, własną stadninę koni, to nie zarabia. Gdzieś tam jest na wsi i tam trzeba kogoś utrzymywać, ktoś tam pilnuje tych koni. Mieszkają w luksusowych apartamentach, które wynajmują. Jeżdżą do luksusowych hoteli po wakacjach. No i tak każdego roku nic nie zostaje na koniec roku. I niech przyjdzie taki kryzys, w takich dużych korporacjach stwierdzają, dobra, mamy nowe czasy, ty już jesteś out of date, więc trzeba cię zmienić. My potrzebujemy kogoś świeżego, żeby ruszył tu firmę do przodu. Dziękujemy za współpracę, do widzenia. No i co się nagle dzieje? Co ze stadniną koni? Co z tymi drogimi apartamentowcami? Co z tymi wakacjami? Znika nagle, to wszystko z dnia na dzień. Więc tutaj, jeżeli słuchają nas zamożne osoby, które dużo zarabiają, to nie jest, słuchajcie, w waszym kierunku. Ja doskonale to rozumiem. Nie uczą nas tego rodzice, nie uczą tego nas w szkołach. Więc to nie jest tak, że ktoś jest głupszy, czy gorszy, czy lepszy. Po prostu, no, jednak jest to pomocne, jeżeli człowiek gdzieś w jakimś też szczęściu i rządzeniu losu zaczyna nagle się interesować właśnie biznesem, finansami i tym, co ma prawdziwą wartość, tak? Nie papierowy pieniądz, tylko właśnie nieruchomości, żywność, srebro, złoto i inne tak naprawdę prawdziwe aktywa. Ok, rozgadałem się. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Życzę Wam, słuchajcie, samych sukcesów. Też Irek, dzięki, że szkolisz tutaj nam ludzi właśnie z rent to rent. Ja się tym nie zajmuję. Ja jestem wyspecjalizowany w inwestowaniu głównie na nieruchomościach. Rent to rent nie poszło mi, kiedyś próbowałem. Nie nadaje się z moim temperamentem do tego, więc to też trzeba mieć odpowiedni temperament. Ale jest świetne właśnie to, że tak naprawdę pomagasz innym osobom wystartować w nieruchomościach. To jest to, myślę, co mnie najbardziej cieszy, tak? Że przychodzą osoby na szkolenie, zaczynają, część osób ma trochę wiedzy, część nie ma, różnie to bywa, ale później taka przyjemność i frajda, tak? Kiedy dostaję telefon, czy dostaję SMS-a takiego od Ciebie, że udało się. Nieruchomość, czytam, świetnie, tak? Więc to jest naprawdę coś, co buduje, także ja gratuluję, bardzo dobrego sukcesu, no i myślę, że będziecie się chwalić kolejnymi nieruchomościami. Dokładnie. A ja już na koniec się pochwalę, a my w te wakacje będziemy nagrywać kolejnego mojego absolwenta, który został też deweloperem, więc coraz więcej nawet deweloperów już mamy absolwentów, więc jest naprawdę duży progres. Jeszcze raz dziękuję za Waszą uwagę, pozdrawiam Was, cześć! Tak się, słuchajcie, rozgadałem, że jeszcze zapomniałem o 2 pokojach na górze i ostatnim tipie na temat grzyba. Więc najpierw pokażemy, to jest podwójna sypialnia. Tak. I obok mamy następną, tak? Następną podwójną sypialnię i łazienkę. I łazienkę. Trzecią. Największą. Bardzo fajnie rozplanowane, bo mają tak naprawdę łazienkę dla siebie Tak, dokładnie. Na pół. na pół, tak. I dosyć dużych rozmiarów. Ja powiem Wam, jak ja bym to robił, to ja bym z tego zrobił po prostu 2 osobne łazienki. Wystarczy jedna ścianka działowa, wejście do jednej łazienki i głębiej z drugiej. wejście do drugiej i zobaczcie, jak już macie komfort. Nieduży koszt tak naprawdę, zrobić tylko 2 wejścia, ścianka działowa i dostawić dodatkowy prysznic, umywalkę i toaletę. Bez problemu tu można by to pomanewrować i zmieścić. Koszt 4-5 tysięcy? Czy taniej myślisz? Wiesz co, mi się wydaje, że bez problemu w 3000 byście się zmieścili tutaj, żeby zrobić dodatkową. I co to daje? To daje nam dużą przewagę, bo pokój z łazienką to jest tak naprawdę jak takie prawie że mini kawalerka, tak? Dokładnie. I co? I ostatni pokój. Więc tak, jeszcze na sam koniec, no jak tutaj była historia z grzybem? Zawsze jest tak, jest grzyb, jest przyczyna, zwalczamy przyczynę, likwidujemy grzyb. Nie po raz 3 tapeta, nie po raz 5 odmalowywanie, tylko po prostu znaleźć przyczynę, zlikwidować ją
i grzyb jest zlikwidowany. Jaka tutaj była przyczyna grzyba? Więc tak, jak odnawialiśmy salon na dole, to pod oknem podczas malowania zaczęła nam farba po prostu poprzednio odpadać. Na początku myśleliśmy, że to po prostu jest niegruntowane, ale dotknęliśmy i delikatnie była wilgotna ściana. No to wyszliśmy na zewnątrz, zaczęliśmy szukać przyczyny, skąd ta woda się tam bierze. Okazało się, że rynna, która jest w tamtym miejscu schowana, została jakby być może ucięta pół metra od ziemi. I ta woda spływając odbijała się od tej ziemi i prosto na naszą ścianę szła. I ja z pracy przyniosłem sobie specjalne kolanko, które tam po prostu wsadziłem i ta woda odpływa sobie na bok. I będziemy mogli poprawić z powrotem tą ścianę i wiemy, że już na pewno nie będzie odpadało z tamtej strony. Mamy też żółte plamy na kominie, które nam wychodzą wilgotne i na jutro mamy roofmana już zabukowanego, który przyjdzie jutro, sprawdzi dach i wszystko wokół komina, żeby ewentualnie naprawić to, którędy ten przeciek po prostu się No zrobił. jest dużo szans, ale po prostu gdzieś brakuje jakichś dachówek, albo jest czasem taki kołnierz na kominie i może być to na przykład ten kołnierz może Luźny czy po prostu... tak, albo po prostu no, mogło go zerwać już, tak? Zależy jak długo tam był, jak był przymocowany. Różnego rodzaju są przyczyny, po prostu puenta jest tego taka, jak macie grzyba, znajdźcie przede wszystkim przyczynę, zlikwidujcie ją i będziecie mieć problem z głowy, a wielu kupujących nieruchomości czy na przykład nawet i w tym wypadku czy rent to rent osoby, które chciałyby wziąć taką nieruchomość, boją się grzyba, nie wiedzą jak sobie z nim radzić, nie rozumieją, po prostu nie rozumieją tego w tym kraju, że trzeba znaleźć przyczynę i zwalczyć. Ja wielokrotnie Wam pokazywałem zapchane na przykład rynny, które nie były 10 lat czyszczone, tam już w niektórych wypadkach były takie sytuacje, że drzewka wyrastały i ludzie się tym nie zajmują, tak? Więc no, rzeczy, które w Polsce są nie do pomyślenia. No bo człowiek w Polsce zaraz myśli, że co tu jeszcze ma nie tak, bo co sąsiad powie, tak? Tak. Z jednej strony może co sąsiad powie jest w jakimś stopniu pomocne, tak? Tutaj Motywuje ludzi. Tutaj nikogo nic nie obchodzi, co sąsiad powie, każdy skupia się na swoim życiu. Był jeszcze jeden grzyb w kuchni. Okej. Też go łatwo znaleźliśmy, bo jak wyszliśmy tylnym wyjściem, okazało się, że kolanko, które było u góry wprowadzone w taki jakby lejek do innej rynny, po prostu wyleciało jedno z drugiego i ta woda lała się luźno po ścianie zamiast iść w rynnę. To też na drabinę wskoczyłem, wsadziłem jedno w drugie, I koniec. wysuszyliśmy ścianę, zamalowaliśmy i już nigdy nie wyszło. No i 3 właśnie. minuty i po prostu. Dokładnie. Tak. I zazwyczaj są tego rodzaju przyczyny. Jeszcze raz pozdrawiam Was, cześć! Cześć.